Nowy sezon, stara trasa, czyli Wastkusten ponownie, ale tym razem z futrzanym członkiem załogi. Pierwsze dni nie były dla niego łatwe, ale to dzielny kot i powoli zaczyna oswajać się z falami. Wiatr nie dawał za wygraną, więc nasze stare żagle znów poszły pod igłę. Pchani wiatrem na północ nie zwalniamy tempa. Jest godzina 4:53, piątek, jutro Midsommar, a my zbieramy się do wyjścia. Mamy dzisiaj trochę do przepłynięcia. Wreszcie jest jakaś pogoda na żeglowanie. Morze w miarę spokojne, weterek lekki. Zobaczymy. Poprawka, wstało słońce, tylko jest za górką. Tam. Tak wczesna pobudka nie mogła przejść bez echa i każdy musiał zaliczyć drzemkę. I co tutaj mamy teraz? Żeglujemy sobie w iście atlantyckim przejściu. Ciągle 5 węzłów, przechylę 20 stopni. A tutaj co mamy? Szwedzkie święto Midsommar, które trzeba uświętować truskawkami, bitą śmietaną i jeszcze tam są bezy w rogu. Zrobimy Wam update, jak będą gotowe porcje, w sensie jedna duża. Być może warto tu coś wyjaśnić. Skoro Midsommar wypada jutro, to co to za świętowanie już dziś? Ano tak to działa w Szwecji. Skoro to najważniejsze święto w roku, to trzeba zacząć wcześniej. Dlatego obchodzi się tak zwaną Wigilię Midsommar. Trochę jak u nas z Bożym Narodzeniem, gdzie kolacja wigilijna bywa czasami ważniejsza niż samo święto. No i co tam tutaj kuchnia na środku morza zaraz wyda? Coś cudownego. Uwaga, uwaga. Bita śmietana z truskawkami i bezy nadjeżdżają. Zaraz wracamy z ciągiem dalszym. A jednak nie wróciliśmy. Cóż dużo mówić, zjedliśmy wszystko od razu. Wreszcie dotarliśmy do celu, pierwszego na tym wyjeździe portu na dziko. Zacumowaliśmy do bojki w urokliwym, spokojnym miejscu, bo ileż tak można żeglować bez przerwy. A jutro też jest dzień, więc coś trzeba zostawić na później. Uwaga, uwaga. W dzień midsommarowy po pysznych truskawkach zrobiliśmy przelot chyba sezonu. Prawie 70 mil. Z całkiem sympatyczną średnią 4,4 węzła. 70 prawie mil, proszę Państwa. Padły tutaj bardzo śmiałe stwierdzenia. Że od dzisiaj już nie naparzamy dziennych przelotów po parędziesiąt mil. Tymek zaproponował góra 5 godzin, to znaczy, że góra tam 25 mil dziennie. Zobaczymy jak wyjdzie, bo czasem ładne miejsca, fajne miejsca wymagają poszukiwania dłuższych rejsów. Ale będzie jak będzie, w sensie będzie dobrze.
Midsommar nie wystartował z hukiem, raczej spokojnie i bez fajerwerków. Przygotowania do, że tak powiem, abordażu. Mamy tu takie małe urządzenie typu padel. Tym jak właśnie się nauczył, że jest tam zawór zabezpieczający, który trzeba zamknąć najpierw, zanim się zacznie pompować. Bo po 235 pompnięciach, jak się otworzy, wyciągnie rurkę, a zawóry... 10 sekund dużo powietrza może uciec. No właśnie, więc zrobi drugą turę z setek. I popłynęła. Na szczęście w końcu wyszło słońce i uznaliśmy, że nie można takiej okazji zmarnować. Co się dzieje? Nie wiem co. Idziemy się zamoczyć. Skakuj. Pokazuje ile stopni? Nie. Ale można zobaczyć tutaj, że jest 3,5 metra głębokości. Ale ja na główkę nie zamierzam skakać. Nie wiem, nigdy nie wiesz. Ja wiem. Nie potrzebuję do A tego masz padla w drodze. pomiaru głębokości. No widzę właśnie. Trochę mi tutaj zawadza. Skakuj. No spróbuję, no już. Ostatni schodek. Nie jest ta woda jakaś przesadnie ciepła. Sio! No i jest pływane. Koło południa ruszyliśmy dalej, choć niezbyt daleko. W końcu to święto, a w święta nie wypada się przemęczać. Dokładnie, ready to go. Okej? No nic. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Prosta sytuacja. Łódka stoi. Nie płyniemy, tylko stoi. I już nie działa. Wszystkie światełka. Popłynął. W sensie poleciał. Dokładnie. I tam się tam dynda. Miałem wtedy, 16 lat. Swoją drogą szedłem przez świat. W sercu zawsze tkwiła uparta myśl, by za głosem morza iść. A więc śpiewam, żegnaj Carlingford i żegnaj nam Greenhorn. Będę myślał o tobie dzień i noc. Tip top. Pilot licencja numer 1. Aby kiedyś wrócić tu, w każde z wielkich 7 sztormowych mórz, niech godziłem posłuszał mnie los. Każdy w porcie ode mnie usłyszeć mógł, nigdy więcej morza już.
zbieram. Żegnaj Carlingford i żegnaj nam Greenhorn. Będę myślał o tobie dzień i noc, aby kiedyś wrócić tu, aby kiedyś wrócić tu. Mam dziewczynę złotą Mary Doyle, Tu co masz gdzieś na Greenhorn. Sercem, duszą pragnie zatrzymać mnie, żeby może nie zwiał jej. A więc śpiewam. żegnaj Carlingford i żegnaj nam Greenhorn. Będę myślał o tobie dzień i noc, aby kiedyś wrócić tu, aby kiedyś wrócić znów. Rozrywki wieczorne. Oj nie, zabierasz mojego jokerka. Nie, Mogę zrobić. kończysz? Nie możesz. You can't. Oh no. Oh. Mądrości żeglarskie, część Enta. No. Po 5 dniach, kiedy wiatr dął, fale biły w pokład malin od lewej, od prawej i od góry czasem, nastał taki wieczór. Absolutna cisza. Jakiś gość pyrka se na motorówce szukając ryb, ale sądząc po tym, jak krąży tu w kółku, to chyba nic nie znalazł. I cisza. Słychać jakieś, chciałem powiedzieć tulipany, ale to nie są tulipany, tylko są Tulipany. te takie z taką długą szyją, łabędzie. Nie pytajcie mnie, jak to połączyłem. Nie słychać łabędzi. Jak nie słychać łabędzie, a co to za skrzeczące, coś tam białe takie. To nie jest łabędź. Mewy. No i tak, no i koniec mądrości żeglarskich części Entej. Wrócimy w części Entej plus 1. Opuściliśmy bojkę niezbyt wczesnym rankiem. Milusiński czuł się już znacznie pewniej na pokładzie i nawet wyszedł na chwilę zobaczyć, co się dzieje dookoła. Nie spędził tam jednak zbyt wiele czasu. No, proszę Państwa, dzisiaj rzeczy dzieją się niemiłosierne. Nasza Malin na Backstagu i na samej Genui dla wiary zasuwa ponad 6 węzłów, momentami nawet 7. No niesamowite. Barbara, komentarz? Jednak pod pokładem jest mu najlepiej i patrząc z tej perspektywy, trudno mu się dziwić. Ktoś już leży całkowicie niewzruszony okolicznościami przyrody. Ma to wszystko w głębokim poważaniu, bo w sumie co innego ma robić, prawda? Nic, tylko leżeć. A ja tu robię kontrolę jakości. Ktoś musi, jakby jednak mu się zdarzyło wstać i stwierdzić, że będzie się tu przechadzał i robił dziwne rzeczy. Uzewnętrzniał się. Pomimo porannych chmur, mieliśmy też trochę słońca. Dotarliśmy do portu w idealnym momencie. No, przyszło z zaskoczenia.
Futte to niewielka wyspa w północnym archipelagu Göteborga, tuż obok większych Hönö i Öckerö. To jedno z popularniejszych miejsc w tej części wybrzeża. Sama wyspa jest dość surowa i jałowa, ale uroku zdecydowanie jej nie brakuje. Idziemy ścieżką na jakiś hike. Ścieżka iście górska. Ale za to jakie widoki. Rybołówstwo od zawsze było tu podstawowym zajęciem, a port odegrał ważną rolę w historii wyspy. W czasach blokady napoleońskiej Futte stało się centrum angielskiego przemysłu. Składowano tu ogromne ilości towarów, a okoliczne wody roiły się od statków czekających na załadunek i rozładunek. Dziś to spokojna przystań dla małych łodzi. Wyspa połączona jest mostem z największą w archipelagu Hönö, lokalnym centrum atrakcji i biznesu. Dochodzimy na kolejną wyspę. Właśnie przeszliśmy mostem i jesteśmy na nowej wyspie. Tam jedna? Tu druga. A tam jest sklep. Tam gdzieś. Jeszcze nie wiemy gdzie. Ale idziemy do sklepu zrobić zakupy. Na Hönö znajdziecie minigolf, kręgielnie, korty tenisowe, hotele, restauracje i sklep spożywczy. W Kloawafisk niedaleko portu można kupić świeże ryby, a w tutejszym second handzie dosłownie wszystko, czego akurat zabrakło. Na przykład komplet widelców, jeśli zdarzyło się Wam wypłynąć tylko z 3, bo cała reszta została w domu, w zmywarce. Gnocchi bolognese. Cięcie? Już? Tak. Cięcie. No i koniec mądrości. No i oto Muszę to koniec mądrości żeglarskiej części N-tej. Powrócimy w części... Cięcie. No i koniec mądrości żeglarskich części N-tej. Powrócimy do Was w części N+1 przy kolejnych dobrych okolicznościach pogody, zapewne bardziej wiecznych, deszczowych albo innych, kiedy będziemy siedzieć pod budą zamknięci. Jezus Maria, co to za elaboraty? Ty piszesz jakąś epopeję, wypracowanie z polskiego, maturę na ileś tysięcy słów. Dobra, kto teraz jedzie?